Witajcie moi drodzy, jesteśmy w Saigonie, jest 3 nad ranem, za moimi plecami cały ryneczek wołowy dzisiaj nie śpi jak co noc. Chcę się dowiedzieć, jak się gotuje pho. Te przepisy na pho są przekazywane z pokolenia na pokolenie i mamy tutaj dzisiaj mojego znajomego, pan Bien się nazywa i dzisiaj zobaczymy, pokaże nam, jak przyrządzić pho. Przedstawię Wam rodzaje mięsa, na których można ugotować najlepsze pho, zgodnie z wietnamską tradycją. A więc teraz wejdziemy na rynek i kupimy składniki, prawda? Dokładnie. No to chodź. To jest właściciel, dostarcza mi składniki. Okej, więc czego potrzebujemy? Dobra, podejdźmy tutaj. Na co zwracasz uwagę przy wyborze mięsa? Musi się lekko kleić. Jak się klei, znaczy, że świeże. Lepkie, świeże. Tu jest w całym kawałku. Widzisz? Lepi się. Jest świeże. Musi być takie, czerwone. Tak jak tutaj. Nie ociekające, ale lepkie. Możemy użyć mięsa z uda. Okej, z uda. Możemy też użyć tego. To jest polędwica, przy grzbiecie. A z jakiej części jest mięso, które daje się do pho z krwistą wołowiną? Z tego albo z tego. A to mięso z łaty i mostka. To jest część z mostka. Jest bardziej chrupka. A to jest łata. To dajemy do wersji z wygotowanym mięsem. Okej, co więc musimy kupić? Ten kawałek z łaty, mięso z pręgi i ten kawałek. A tu są kości na pho. Kości na pho tutaj się tnie. Świeże kości. A to szpik, prawda? Szpik. Te kości są specjalnie sprzedawane na pho. Ale oprócz tego rodzaju trzeba jeszcze dać trochę tych. To są kości udowe, prawda? Tak, udowe, z nogi wołowej. A te? To jest kręgosłup. A, kręgosłup. Zobacz, tu też leży. Więc moi drodzy, żeby ugotować pho, potrzebujemy kości udowych, wołowych oraz tutaj takiego kawałka z kręgosłupa. Z tego ogólnie gotuje się głównie bun bo, a do pho dajemy tylko trochę, bo nie można tego długo gotować. Pho gotuje się głównie na kościach udowych, żeby bulion był przejrzysty. Rozumiem. A, w takim razie południowo-wietnamskie pho to nieklarowne, gotowane jest przez to właśnie i długie gotowanie. I szpik też wtedy pływa w bulionie? Tak, maleńkie fragmenty mięsa w nim pływają. Okej, rozumiem. A to jest kość z zadniej części. A, w sensie, że z części miednica. I tego też będziemy używać? Tak, pocięte. Gdy się ugotuje, bulion będzie przezroczysty. A few moments later. No moi drodzy, zakupy zrobione, jest tego trochę, a co kupiliśmy to zobaczycie już w knajpce u kolegi. Także do zobaczenia za chwilę. Zobaczcie, kolega skuterem, jak to w Wietnamie, to jest Honda Lead. Honda Lead to najlepszy skuter do przewozu towarów, dzieci, rodzin i wszystkiego innego. Ma bardzo duży bagażnik, ale ma też miejsce na towary. Natomiast oczywiście, moi drodzy, to nie jest wszystko, co jest potrzebne do nagotowania 100 litrów pho. To jest tylko tyle, co my potrzebujemy, żeby zobaczyć, jak się gotuje, a całą resztę koledze dostarczą tacy właśnie skuterzyści już za chwilę. Także do zobaczenia w knajpie. To mięso, które kupiliśmy. Okej, to jest do pho z krwistą wołowiną? Prawda. Wybrana przez nas pręga. A to musimy odłożyć osobno. To musimy umyć, namoczyć i później będziemy działać z tym. To są ścięgna, a to łata. To też trzeba umyć i namoczyć. I moi drodzy, to są ścięgna wołowe, są dość twarde, ale zawierają bardzo dużo kolagenu, więc jeśli je się dużo takiego pho ze ścięgnami, to ma się lepszą skórę, mniej zmarszczek. A few moments later. A teraz, moi drodzy, będziemy grillować te kości, które już się tutaj dobrze namoczyły, na tym oto palniku. Trzeba przypiec kości, ale nie wszystkie. Jedynie kilka kawałków, aby uzyskać aromat z tego. Aromat szpiku? Aromat tego tłuszczu, szpiku, po przypieczeniu nabierze aromatu. Po drugie, ta karmelowa barwa, dzięki temu nasz bulion jej nabierze.
Moi drodzy, przyprawy do pho, zobaczcie, nie jest tego bardzo dużo, ale są to ciekawe rzeczy. Możesz wytłumaczyć, co jest czym? To są liście pandan. Tak, pomaga usunąć charakterystyczny aromat wołowiny. To jest cynamon, a to chińska lukrecja. A to jest czarny kardamon z gór na północy. To jest anyż gwiaździsty rosnący w północno-zachodnim Wietnamie. Bardzo aromatyczny. Tu mamy nasiona kolendry, a to są korzenie kolendry. Też kolendra, ale korzeń? Okej, a tu? A, do grillowania. A to, moi drodzy, będziemy za chwilę grillować. Jak widzicie, tu jest Imbir, prawda? Tak, imbir. imbir, cebula, odpalamy i grillujemy. Przepołowione cebulki, przepołowione szalotki i całe, zobaczcie, moi drodzy, korzenie kłącza imbiru. I moi drodzy, liście też trzeba leciutko przygrillować. Teraz, moi drodzy, będziemy prażyć resztę przypraw do aromatyzacji pho. I teraz, moi drodzy, to jest pierwsza partia do anyżu. Do anyżu to wszystko trzeba wrzucić na gorącego łoka i pięknie uprażyć. I teraz, moi drodzy, nasiona kolendry. A po czym poznajesz, że już są wystarczająco uprażone? Gdy aromat się roznosi, a poza tym zmienią kolor. Musimy tylko rozbudzić aromat. Rozgrzać, żeby wzbudzić olejki aromatyczne. I teraz zobaczcie, przerzucimy to wszystko tutaj w to sito, gdyż to sito będzie zanurzone później w wywarze. I żeby te przyprawy w czasie długiego gotowania oddały cały swój aromat, ale, broń Boże, się nie rozpuściły w tym bulionie i nie zabrudziły go, gdyż północne pho musi mieć czysty, przezroczysty bulion. Trzeba pokroić, widzicie, cebulę w całości, na połówkę, tak jak były grillowane. Moi drodzy, i teraz zobaczcie, tutaj są dwa rodzaje imbiru. Tu jest nasz kamerzysta Andrzej. Andrzej, przywitaj się. Część tego imbiru wrzucimy do osobnego sitka, które będzie zanurzone w wodzie, w której macza się makaron do rozluźnienia. Natomiast zobaczcie, tak się tutaj działa z imbirem. Imbiru nie wrzucacie, nie kroicie, tylko trzeba go tak właśnie rozłupać, spłaszczyć i wtedy oddaje najwięcej aromatu. Po kupieniu kości, wymoczeniu i wstępnej obróbce, teraz wrzucimy je do garnka i wygotujemy. Ta partia bulionu będzie gotowa na jutro rano. A dlaczego trzeba gotować to aż tak długo? Jeśli gotujesz w zbyt dużej temperaturze, w kościach jest węglan wapnia, coś podobnego do wapienia. Przy gotowaniu w wysokiej temperaturze rozpada się on i wnika do bulionu, więc jedzenie mętnego bulionu nie jest dobre dla zdrowia, bo szkodzi na nerki. Można później mieć kamienie nerkowe, bo to jest właśnie węglan wapnia. Między innymi z kości właśnie, więc gdy gotuje się kości, gotuje się je na wolnym ogniu, nie gotuje się na dużym ogniu. To w jakiej temperaturze się to gotuje? Około 90 stopni. Pomóż mi to przerzucić do środka. Ok, raz, dwa, trzy. Dobrze. To na jedną partię. Jak zagotujemy, trzeba zebrać szumowiny. I będzie taka porcja bulionu. To będzie na jutro. To teraz zalewamy wodą? Robota to robota. Musi być zrobiona. Tak, moi drodzy, zobaczcie, dostałem przydział roboty, muszę stać i polewać. Tylko że polewać wodę z węża prosto do gara kości i te kości będą gotować tutaj 24 godziny i dopiero wtedy możemy z tego skorzystać, żeby zrobić tę końcową wodę, ten końcowy bulion do pho. Także, moi drodzy, zobaczymy się za 24 godziny. Semkej, tak fan dla cái, Niterao, ha? cái này đây Wow. O, naprawdę nie ma tego charakterystycznego zapachu. đã được Został usunięty ziołami i przyprawami. Ale warstwa tłuszczu na powierzchni jest mega gruba. Widzisz, tak to wygląda po 24 godzinach gotowania. To warstwa tłuszczu ze szpiku z wywarem z kości. Musimy przelać tutaj, żeby mieć tylko czysty obwar.
bo zaraz przelejemy to do tego garnka. Bo obecnie nie używa się tak dużo tego tłustego bulionu. Więc to tylko po to, żeby zachować aromat. A to jest esencja przypraw. Bulion na kościach i te dwie rzeczy wymieszamy razem, żeby wszystko zbalansować i dodać smaku bulionowi. Ten gar jest większy niż ten. 10 kW mocy, a ten 18. To tylko tak wygląda, ale wszystko ma ustaloną ilość i objętość. Tu jest 10 litrów. A to ten tłuszcz, prawda? Tak, wlewamy ją na wierzch. Warstwa tłuszczu będzie działać jak pokrywka garnka. Będzie utrzymywać aromat wewnątrz bulionu. Co to za mały garnek? Ten mały garnek to woda z przyprawami. Sól i cukier ałunowy. Przyprawy. Później trzeba przelać to tu i wymieszać zgodnie z przepisem. Zgodnie z proporcjami na 100 litrów. A tu jest tylko wrzątek, prawda? To jest woda, w której zanurza się makaron, żeby go rozluźnić. Kolega oczywiście, tak jak mówiłem, każda rodzina ma swój przepis, każda rodzina ma swoją kompozycję smakową i tak jak mówił od początku, pokazał nam, jakie przyprawy zostały użyte, ale ile czego, gdzie dokładnie i ile się tego daje, w jakiej proporcji, to już jest sekret rodzinny. Co teraz z tym robimy? Teraz umieścimy tu te przyprawy do aromatyzacji. I to bezpośrednio do końcowego bulionu? Tak, przesiąknie aromatem i będzie gotowe do sprzedaży. A to jest ten grillowany imbir. Jego miejsce jest tutaj, w garnku do moczenia makaronu. Gdy zamoczymy tu makaron, przejdzie aromatem imbiru. Bardzo przyjemny aromat. Wtedy przy jedzeniu pho nie przejdzie zapachem wołowiny. A to łata, którą kupiliśmy na rynku. I to wrzucamy prosto do bulionu, żeby mięso przeszło aromatem bulionu i przypraw. 2 godziny musi się gotować powoli. Ten kawałek tutaj bezpośrednio już w Tu zupie. jest mostek. Ten kawałek jest zwinięty i związany, żeby później było łatwiej kroić. Tutaj nie ma jakichś, nie wiem, dziwnych przypraw w środku. To jest tylko i wyłącznie po to, żeby się mięso nie rozpadało. Mięso, które kupiliśmy. Moi drodzy, to jest mięso, które kupiliśmy na ryneczku. Bardzo profesjonalnie. I zwróćcie uwagę, że kolega nadal ma wszystkie palce, mimo że bez patrzenia ostrzy tasek. Zobacz, jeśli włókna są pionowo, to trzeba je kroić wszerz, żeby było miękkie. I zobaczcie teraz, z jaką szybkością i wprawą na bardzo cieniutkie plasterki. To jest wszystko krojone, ponieważ za chwilę, moi drodzy, będziemy to tylko parzyć w zupie, nie gotować, broń Boże. Świeże, więc się klei. A i moi drodzy, kolega jeszcze podpowiada, że jeśli mięso jest świeże, to będzie się kleić do tasaka. Natomiast jeśli by Khác było... biệt là người Việt Nam ở đây phở truyền thống là phải tươi như thế này. Jest i makaron, moi drodzy. Zobaczcie, tutaj taki przyjechał świeżo dzisiaj robiony. Jeszcze taki sklejony, zbity, jak widzicie, nitki. To wszystko jest, moi drodzy, z dzisiejszej nocy lub z wczorajszego wieczora. To jest wszystko robione na świeżo. Makaron do pho robi się tak, że jest wielki gar z gotującą wodą, z gazą naciągniętą. Ciasto jest tylko mąka ryżowa, woda, może być minimalna ilość soli, ale generalnie to nie. Mieszamy, rozlewamy to na gazie dość grubą warstwą, przykrywamy, parujemy, później kroimy w nitki i powstaje taki oto makaron pho. Charakterystyczną cechą pho z północy Wietnamu jest to, że makaron jest szeroki i płaski. Nie jest tłusty, więc gdy przygotujesz miskę pho, bulion nie jest mętny. Nie barwi się na żółto od oleju jak z makaronem serwowanym przez ludzi z południa. Na południu makaron jest bardziej kwadratowy, a u ludzi z północy jest płaski. Mielisz mąkę, mieszasz z wodą i gotujesz na parze. Nie tak jak ludzie z południa, którzy to jeszcze wybielają. Ogólnie sposób produkcji na południu jest inny. No i moi drodzy, już zaczynają przyjeżdżać klienci, tutaj się zaczynają schodzić. I ja też zostanę teraz klientem, ale najpierw sobie zrobię sam miskę. To muszę teraz wrzucić tutaj? Tak, tu. Przelej przez miskę teraz. Zobaczcie, moi drodzy, makaron moczymy tutaj trochę i teraz zobaczcie. Przelewamy przez miskę i wlewamy z powrotem, żeby rozgrzać miskę, żeby nie zmienić temperatury za chwilę bulionu. Odrobinę mięsa, zobaczcie, wołowiny kładziemy na makaronie. Hành này.
Hành. Ngò này, đầu Zobaczcie. hành này, hành tây này, Szczypior, hành trắng này, trochę à, cebulki đầu hành này. i troszeczkę, o, Okej. zobaczcie, tutaj główki szczypiorku i odrobinę kolendry. Teraz tak, przekładamy to tutaj. Đây là tiêu đen đặc sản của Việt Nam. Teraz pieprz z Fukuok. Bốc Teraz, vào, moi béo drodzy, léo. À, chochla. béo léo, béo. Teraz zobaczcie, tu jest takie Và chỗ miejsce, đang sôi ấy. gdzie się gotuje i dlatego nie ma tłuszczu. I teraz chodzi o to, żeby nie zebrać tego tłuszczu, bo jak to pan właściciel powiedział, ja już jestem tłusty wystarczająco. Rồi múc ít thôi. Hai Dodaj lần. to. Rồi Okej. béo thì ăn đi. I teraz, moi drodzy, polewamy po mięsie. Teraz tym gorącym wywarem polewamy po całości, tak żeby mięso Cho się thêm tí nước nữa. Cho thêm Chiều. tí nước nữa. Quá tuyệt vời. Chuyên nghiệp đây. wygląda. Moi drodzy, zobaczcie, żeby zjeść sobie taką miskę pho, trzeba się całkiem nieźle napracować. Dlatego pamiętajcie, kochani, za każdym razem jak fojecie, doceńcie wysiłki właścicieli knajpek, bo to nie jest takie hop-siup sobie ten bulion nagotować. Natomiast, moi drodzy, żeby teraz zjeść poprawnie pho, musimy najpierw je sobie przyprawić. I teraz jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Zależy od tego, czy właściciel knajpki jest z północy Wietnamu, czy z południa. Przyprawy będą inne, O. no i pho też będzie trochę inne. O. Natomiast jeśli knajpka jest z północy, to będziecie mieli taki oto sos chili, moi drodzy. Sos chili domowej roboty. Widać, że to jest mielone chili, a nie tylko farbka z osmaku chili. No i jest najważniejsza przyprawa, czosnek w zalewie, moi drodzy. Zobaczcie, czosnek w zalewie octowej. Ja lubię kwaśne i lubię czosnek, więc sporo tego sobie tutaj dodaję. I, moi drodzy, trzeba wcisnąć sobie odrobinę limonki. I teraz tak, Wietnamczycy, jeśli nie są pewni, czy pałeczki i łyżeczki są czyste, często zaczną nacierać limonką te pałeczki i łyżkę. Natomiast tutaj to jest knajpka, którą znam od bardzo wielu lat. Wiem, że im mogę ufać, więc tego nie zrobię, bo bym ich obraził. Natomiast wcisnę sobie oczywiście limonkę. Uważajcie zawsze na pestki, bo pestki są gorzkie. Lên 300 No i moi lên drodzy, rồi. mamy limonkę, mamy czosnek i sos chili. No i teraz tak, trzeba to wszystko sobie wymieszać. Zobaczcie, łyżka jest do pho wyprofilowana tak, żeby dobrze trzymać makaron. Zobaczcie, kiedyś damy z dobrego domu jadły w ten sposób, że nakładały trochę makaronu, kawałeczek mięsa, nabierały bulionu i spożywały w ten sposób. Ale to nie dość, że zajmuje dużo czasu, to jeszcze nie smakuje najlepiej, więc najlepiej, moi drodzy, wziąć po prostu kawał mięsiwa, makaronu, podmuchać i spożywać. Prawilne północno-wietnamskie pho. Tutaj z racji tego, że jesteśmy w Saigonie, na południu mamy jeszcze kosz ziół. Można sobie dołożyć, tu jest tajska bazylia, różne inne kolendry, nie kolendry. Można sobie poskubać i dorzucić do bulionu. A jak wyjecie już większość makaronu, to są takie oto, moi drodzy, krakersy Huay. I to można sobie dorzucić. Wietnamczycy to jedzą na chrupiąco, natomiast ja, tak jak kiedyś za dzieciaka, jadłem zupę mleczną z suchym chlebem wrzuconym do mleka, żeby namoczyć ten chleb, żeby wpił ten cały aromat mleka. Tak samo tutaj możecie zostawić sobie te krakersy, żeby napiły się tego wywaru zupnego, nabrały mocy i wtedy wchłaniam cały ten aromat, są jeszcze lepsze. Tutaj jeszcze mam, moi drodzy, jedno takie małe cudo. Zobaczcie, jest żółtko wbite bezpośrednio do bulionu. I teraz tak trzeba to zrobić, żeby wybrać tylko żółtko bez białka. I teraz, moi drodzy, zobaczcie, bierzemy sobie żółteczko, oddzielamy białeczko. I tak jak ja, z racji tego, że dużo mówię, bardzo często boli mnie gardło, tak przestanie za chwilę boleć, bo to jest lepsze niż syropek. Nie ma nic lepszego. Pho leczy kaca, leczy przeziębienia. Pho to dar od wietnamskich bogów. Także, moi drodzy, ja wracam do jedzenia. Wam również życzę smacznego i do zobaczenia następnym razem. Cześć!